Podczas okupacji święta Bożego Narodzenia nabrały szczególnego charakteru. Choć sytuacja dalece odbiegała od takich pojęć jak dobro, spokój czy miłosierdzie, to ludzie mimo wszystko starali się uchwycić choćby namiastkę świątecznego ducha. Czy było to możliwe? Na to pytanie odpowiemy Państwu w dzisiejszym odcinku. Partnerem niniejszego cyklu, codzienne sprawy w niezwykłym czasie, jest Centrum Serenada. Inne możliwości stwarzała okupacja niemiecka, a inne okupacja sowiecka. Bez względu na ateizm narodowego socjalizmu, który Kościół postrzegał w kategoriach potencjalnego wroga, Niemcy nie rezygnowali z tradycji i nie zakazywali jej kultywowania Polakom. Dochodziło co prawda do różnych ograniczeń, choć warto zauważyć, że na początku okupacji, głównie względem niższych warstw społecznych, Niemcy starali się zachować pozory normalności. Na krakowskim rynku stanęła choinka. W kramach można było znaleźć świąteczne ozdoby, a niemieckie inicjatywy głośno opisywała prasa gadzinowa. Wynikało to z wielu czynników, jak choćby takiego, że wiele niemieckich landów było i jest bardzo religijnych, jak chociażby ultrakatolicka Bawaria. W związku z tym Niemcy nie odważyli się, aby zakazywać obchodzenia świąt Bożego Narodzenia na przykład żołnierzom przybyłym z tamtych stron. Nierzadko zdarzało się, że w kościołach i zborach Niemcy spotykali się na nabożeństwa wspólnie z Polakami. Choć w pozostałych polskich miastach mogło to wyglądać inaczej, to w stolicy generalnego gubernatorstwa dopiero od 1942 roku, czyli stosunkowo późno, przeznaczono dla Niemców osobny kościół, mianowicie kościół pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła, aby ograniczyć kontakty z miejscową ludnością. Powyższe fakty nie oznaczają oczywiście, że Niemcy zmienili swoje nastawienie w okresie świątecznym względem polskiej, czy tym bardziej żydowskiej ludności. Mówiono zresztą, że nawet w Wigilię Niemcy nie mówią ludzkim głosem. Ich pycha, buta była szczególnie zauważalna podczas Sylwestra, gdy, najczęściej pijani, przypominali o swoich rządach salwami z karabinów. Zgoła inaczej przedstawiało się to pod okupacją sowiecką, gdzie religia była postrzegana w kategoriach jawnego wroga, będącego podstawowym zagrożeniem dla komunizmu. Tak też propaganda sowiecka podejmowała śmiałe próby przedstawienia wiary jako zjawiska absurdalnego. Na łamach pisma Czerwony Sztandar ukazującego się w Lwowie pisano, że Chrystus był postacią legendarną, a święto Jego Narodzenia, podobnie jak cała religia, jest wytworem służącym burżuazji i warstwom posiadającym. Niezależnie od strefy okupacyjnej, Polacy podjęli się, na przekór swoim okupantom, stworzenia choćby pozorów normalnych świąt. Pierwsza okupacyjna zima nastała w połowie grudnia, co skwapliwie odnotowali ówcześni mieszkańcy, podkreślając zarazem jej wyjątkową ostrość. W styczniu temperatury potrafiły spaść do nawet minus 40 stopni, co stanowiło bardzo duże utrudnienie w warunkach okupacyjnych. Ciężka sytuacja aprowizacyjna, brak węgla i drewna, a do tego uszkodzone bombardowaniami domy, wszystko to powodowało, że wiele osób cierpiało istny niedostatek. Pogoda nie była oczywiście jedynym zmartwieniem. Pierwsze Boże Narodzenie, jak i również wszystkie kolejne, upływały w atmosferze strachu i niepewności. Informacje o egzekucjach, zsyłkach i więzieniach, albo co gorsza brak informacji o najbliższych, wprawiał w nieznośną i bardzo przygnębiającą konsternację. Do warszawiaków dochodziły niepokojące informacje o śmierci prezydenta Starzyńskiego, który został rozstrzelany przez gestapo między 21 a 23 grudnia 1939 roku. Z kolei w nocy z 26 na 27 grudnia 1939 roku w podwarszawskim Wawrze w odwecie za śmierć 2 podoficerów Niemcy rozstrzelali 106 mężczyzn. Z kolei 28 grudnia 1939 roku Kraków obiegła informacja, że Stanisław Streicher, jeden ze 183 profesorów aresztowanych w ramach Sonderaktion Krakau, zginął w obozie Sachsenhausen. 3 dni wcześniej w tym samym obozie zmarł inny profesor, mianowicie Antoni Meyer. Niemiecka polityka zbierała swoje potworne żniwo. Samej Wigilii nie sposób było normalnie spędzić ze względu na zarządzenia policyjne wprowadzone przez Niemców. Jak podaje Władysław Bartoszewski, Wigilię obchodzono wówczas dość nietypowo, bo 23 grudnia, a to z uwagi na fakt, iż 24 wypadał w niedzielę. Ze względu na godzinę policyjną pasterki obchodzono rano, w związku z czym wieczerza wigilijna trwała w zasadzie do świtu, podczas której to życzono sobie spokojnych,
a nie wesołych świąt, które stałyby w zbyt dużym kontraście z ponurą rzeczywistością. Rok później Wigilia wypadła we wtorek. W ten dzień urzędy pocztowe otwarte były do godziny 16, a sklepy do godziny 18. Pasterka znowu odbyła się 25 grudnia. Niektóre rodziny dostały od bliskich z krajów neutralnych specjalne paczki z przeróżnymi produktami, co było szczególnie istotne przy ówczesnym wzroście cen. Galopująca inflacja spowodowała, że niektóre produkty osiągnęły cenę 10-krotnie wyższą niż przed wojną. Spowodowało to, że wiele rodzin miało olbrzymi problem z przygotowaniem wieczerzy wigilijnej, nie mówiąc już o całych świętach. Sytuacja taka powtarzała się co roku, aczkolwiek pewne zmiany nastąpiły pod koniec wojny. W większości polskich miast w 1944 roku wyczekiwano wolności, choć uczucie szczęścia ustępowało miejsca niepewności co do losów kraju po wkroczeniu Sowietów. Dramatycznie osobliwą wigilią była również ta warszawska, w kompletnie zrujnowanym mieście, w którego gruzach święta spędziło zaledwie 1000 osób. Każdy z Was na pewno zgodzi się ze stwierdzeniem, że nie ma prawdziwej Wigilii bez 12 potraw. Jednakże przygotowanie takiej ilości posiłku w obliczu katastrofalnej sytuacji aprowizacyjnej było nie lada wyczynem. Tym niemniej kobiety, na których spoczywał obowiązek przygotowania wieczerzy wigilijnej, potrafiły znaleźć sposób na to, by spełnić tradycję. Polskim gospodyniom zarówno na co dzień, jak i przy okazji świąt za pomoc służyły, poza wyobraźnią, różne poradniki kulinarne wydawane w okresie okupacji i dostosowujące zawarte w nich przepisy do możliwości tego czasu. Zawartość okupacyjnego stołu dalece jednak odbiegała od dzisiejszych wyobrażeń. Ze względu na brak kluczowych produktów albo ich bardzo wysokie ceny stosowano zamienniki, tzw. erzace, o których wspominaliśmy Państwu w odcinku poświęconym okupacyjnej kuchni. Ceny karpia, sandacza czy szczupaka były bardzo wysokie, a śledzie były praktycznie niedostępne. Zamiast ryby podawano jej erzac na bazie gotowanej soi albo jajek. Dużych ryb notorycznie brakowało albo były bardzo drogie, więc aby dać zadość tradycji na stole lądowały małe rybki, jak na przykład stynki. Podobnie było z opłatkiem, który najczęściej zastępowano chlebem. Tradycyjną popularnością cieszył się oczywiście barszcz, który był łatwy do przygotowania nawet w okupacyjnych warunkach. Przygotowywano jeszcze grzybową, której skład stanowiło zazwyczaj kilka grzybków, czyniąc z posiłku cienką, ale tradycyjną zupę. Na świątecznym stole można było oczywiście odnaleźć ziemniaki, czyli symbol okupacyjnej diety, jak i również smażone placki, które wspominał Władysław Bartoszewski. Apetyt zaspokajano plackami kartoflanymi na oleju lub po prostu kartoflami z surową cebulą, witaminy. Chude ciasto z kartkową margaryną, w którym jaja zastępowano niekiedy dynią albo proszkiem jajecznym, pełniło obowiązki świątecznego deseru. Jeśli chodzi o wigilijny deser, to tutaj możliwości były bardzo ograniczone. I tak też w przypadku pierników wypiekano je z marchwią zamiast miodu. Największym niedoborem charakteryzowały się różnego rodzaju bakalie czy oczywiście owoce. Święta Bożego Narodzenia były również czasem, w którym największym przyjacielem polskich rodzin okazywali się szmuglerzy. Tylko oni byli w stanie dostarczyć na polskie stoły coś, co stworzyłoby ten dzień wyjątkowym. Na czarnym rynku można było dostać herbatę, kawę, mięso czy rybę. Po ulicach krążył nawet dowcip na temat przemytników. Szmuglerzy to siła nie mniejsza od niemieckiego gestapo, brytyjskiej marynarki, rosyjskiej piechoty i amerykańskiego dolara. Podczas wieczerzy wigilijnej nie zapomniano o jednej pięknej tradycji, jaką jest pozostawianie pustego miejsca dla niespodziewanego gościa. Podczas okupacji tradycja ta nabrała szerszego aspektu, szerszego wymiaru, szczególnie u tych rodzin, które straciły kogoś na wojnie. Wyzwolił się wtedy mechanizm dobrze widoczny u Polaków w czasach kryzysów, o którym tak często zapominamy w czasach pokoju, najchętniej skacząc sobie do gardeł. Chodzi oczywiście o współczucie i solidarność. Wiele rodzin niosło pomoc dla tych, którzy w wyniku wojny żyli samotnie. Zapraszano ich do stołu, aby ten jeden, wyjątkowy dzień mogli spędzić wśród życzliwych ludzi. Następnie czekano na poranną pasterkę, prowadząc przy świecach całonocne rozmowy. Zawiązane podczas nich przyjaźnie funkcjonowały długo po wojnie. Nieodłącznym elementem wystroju każdego niemal domu podczas świąt jest oczywiście choinka i znajdujące się pod nią prezenty. Nie inaczej było przed wojną, nie inaczej było podczas okupacji. Jednak warto podkreślić, że w okresie II wojny światowej zdobycie, a co więcej wystrojenie drzewka było bardzo trudne.
Wiesław Stradomski, późniejszy historyk filmu, wspominał, że drzewko świąteczne było tego roku, czyli 1939, o połowę mniejsze niż zazwyczaj. Kosztowało kilkanaście złotych, co stanowiło wielokrotność ceny przedwojennej. Na choince zabrakło cukierków w barwnym celofanie i orzechów włoskich, zawijanych w sreberko po czekoladzie. Jeśli chodzi o ozdoby choinkowe, to najczęściej korzystano z tego, co kupiono przed wrześniem 1939 roku. O ile oczywiście ozdoby te przetrwały wrześniowe bombardowania, rewizje albo nie zostały wyprzedane. Warto jednak odnotować, że podczas okupacji część zakładów podejmowała się produkcji bombek, czego dobrym świadectwem jest zachowana ikonografia z 1943 roku, przedstawiająca kobiety przy ich tworzeniu i malowaniu. A jeśli kogoś nie było na nie stać, to z pomocą przychodziła wyobraźnia i wszystko to, co aktualnie znajdowało się pod ręką. Prezenty podczas świąt miały pogłębioną symbolikę. W warunkach okupacyjnych ciężko było zdobyć tradycyjne prezenty, jakim były zabawki, cukierki, perfumy czy ogólnie towary luksusowe kojarzone właśnie z prezentami. Najczęściej więc podarowywano przedmioty, które były w stanie przydać się w ciężkich warunkach okupacyjnych. Mogły to być przedmioty codziennego użytku, fałszywa kękarta, broń czy książka. Problem pojawiał się z dziećmi, które niezależnie od czasów najbardziej pragnęły otrzymać zabawkę lub słodycze. W zbiorach Muzeum Fabryki Emali Oskara Schindlera znajduje się bardzo osobliwy eksponat, mianowicie zabawka ufundowana przez Radę Główną Opiekuńczą. Mimo prostoty i niewielkich rozmiarów figurka przedstawiająca świętego Mikołaja musiała sprawić dzieciom wiele radości. Poza Radą Główną Opiekuńczą, która niosła pomoc przede wszystkim dla ludności cywilnej, warto zwrócić uwagę na inicjatywy podejmowane przez Armię Krajową. Zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego również w okresie świątecznym postanowiło zadbać o swoich najbardziej potrzebujących członków. Kierownictwo dywersji Okręgu Warszawa Armii Krajowej w swoich wydatkach na miesiąc listopad 1943 roku z ogólnej kwoty 235 961 zł wydzieliło ponad 12% budżetu, a dokładnie 19 000 zł jako dodatek świąteczny. Kolejną organizacją niosącą pomoc był Związek Aktorów Scen Polskich, który już w październiku 1939 roku powołał tzw. Ognisko Aktorów Polskich, zajmujące się m.in. wydawaniem obiadów dla członków związku i ich rodzin. Było to kluczowe z jednego ważnego powodu. W początkach okupacji aktorzy, czy ogólnie artyści, nie mający zamiaru wysługiwania się Niemcom, mieli bardzo duży problem ze znalezieniem zatrudnienia, a tym samym zapewnienia minimum dla siebie i swoich bliskich. Powyższy przykład wsparcia okazywał się więc dla nich bezcenny. Dzięki solidarności i wsparciu różnych podmiotów, takich jak na przykład Cukiernia Wedla, zdołano już pierwszej zimy zorganizować wigilię dla artystów. Błyskawicznie zebrano 150 zgłoszeń. Dla wielu z tych osób była to jedyna okazja, by zjeść coś ciepłego. Takich organizacji i inicjatyw charytatywnych było oczywiście więcej. Podobna sytuacja miała miejsce również w Krakowie, gdzie w Domu Plastyka przy ulicy Łobzowskiej 3 zorganizowano lokal gastronomiczny, serwujący tanie obiady i dający zatrudnienie artystom. W szczególnie trudnej sytuacji znajdowali się wszyscy ci, którzy zostali pozbawieni wolności przez dwa zbrodnicze totalitaryzmy. Wydawać by się mogło, że możliwość odbycia świąt zostanie im brutalnie odebrana. Okazało się jednak, że były od tego bardzo zaskakujące wyjątki. 18-letnia Maria Ginter, aresztowana za przynależność do organizacji konspiracyjnej i aresztowana w listopadzie 1940 roku, została osadzona na Pawiaku i tak wspominała swoją więzienną wigilię. Przed samą Wigilią 100 więźniarek wyszło na wolność. Radość ogólna i okazja, żeby posłać grypsy do domu. Ta korespondencja z wolnością to nasza jedyna pociecha i nadzieja. W dzień Wigilii nastrój podniecenia. Od rana rozdawano paczki z wolności, uczta w każdej celi. Patronat uraczył nas specjalną kolacją, śledzie z kartoflami i kluski z makiem. Po wyjściu Niemców wszystkie cele były otwarte. Na każdym piętrze choinka, a więźniarki urządzały uroczystą wieczerzę. Połączone stoły nakryte prześcieradłami, zestawione przysmakami z paczek. Gałązka świerku przypruszona watą, kilka świeczek, opłatek. Wszystko przypominało autentyczną wieczerzę. Po wspólnej modlitwie, przerywanej cichymi łkaniami, dzieliłyśmy się opłatkiem, życząc sobie nawzajem wolności. Z myślą o domu przy wigilijnym stole, każda w milczeniu łykała przez łzy mikroskopijne porcyjki. Po wieczerzy więźniarki zebrały się pod choinką, aby odśpiewać kolędy. Potem długo stałam przy otwartym oknie. W ten cichy, zimowy wieczór potężnie rozbrzmiewały śpiewy dochodzące z oddziałów męskich Pawiaka.
Z kolei dziennikarz Sławomir Dunin-Borkowski, który odmówił Niemcom współpracy i został przez nich uwięziony, spędził Wigilię w tzw. celi profesorskiej, w której 24 grudnia wygłoszonych zostało 24 referaty. W wyjątkowo ciężkiej sytuacji znajdowali się jeńcy wojenni, którym sen z powiek spędzała nieznośna niepewność o własny los, co najczęściej było w pełni uzasadnione i miało tragiczny finał. Szczególnie zauważalne było to w obozach sowieckich. Atmosferę tę perfekcyjnie zilustrował Andrzej Wajda w filmie Katyń oraz m.in. Józef Czapski w swoich wspomnieniach. Starobielsk, ulica Lwowska. To znaczy długie, wąskie przejście między piętrowymi narami w drewnianym, przez nas wybudowanym baraku numer 21, zastawione wąskim stołem, pokrytym obrusem, malutkie ukradzione drzewko. Każdy ma przed sobą zdobytą tajemniczo przez organizatorów uczty bułkę i kilka cukierków. Mamy prawdziwy opłatek i wszystkie baraki huczą i szumią od nieprzerwanie śpiewanych kolęd. Józef Czapski został zwolniony z obozu w 1941 roku na mocy układu Sikorski-Majski. Jednakże dla oficerów, którzy uczestniczyli w opisywanym przez niego wydarzeniu, była to ostatnia wigilia w życiu, które kilka miesięcy później zostało im odebrane w katyńskim lesie. W nieporównywalnie lepszych warunkach spędzano Boże Narodzenie wśród polskich żołnierzy na zachodzie. W towarzystwie wojsk alianckich podatny grunt znajdowało przekonanie o skutecznej ofensywie i rychłym zakończeniu konfliktu. Te nastroje były zauważalne nie tylko u prostych żołnierzy, ale również wśród władz emigracyjnych. Podczas żołnierskiej wigilii w polskim obozie wojskowym, w której wzięli udział premier Władysław Sikorski i biskup polowy Józef Gawlina, prezydent Władysław Raczkiewicz zapewniał o przyszłych sukcesach i triumfalnym powrocie do kraju. Widać więc, że święta Bożego Narodzenia były obchodzone bardzo różnorodnie, w zależności od strefy okupacyjnej albo miejsca emigracji. Niezależnie jednak od ich formy, każdemu Polakowi towarzyszyła jedna myśl: oby kolejne święta zostały spędzone w wolnym od okupantów kraju, co ostatecznie udało się jedynie połowicznie. Godną podziwu pozostaje determinacja ówczesnych ludzi, którzy mimo przeciwności losu i niesprzyjających okoliczności starali się stworzyć takie święta, jak gdyby wojny w ogóle nie było. Dobiega końca 2021 rok. Dobiega również końca okupowany Kraków, który znaliście dotychczas. Od najbliższego roku nasz kanał ulegnie przeobrażeniu, o czym jeszcze dokładnie Was poinformujemy. Mamy nadzieję, że ten rok był dla Was szczęśliwy, a kolejny będzie jeszcze lepszy. Dziękujemy Wam za wszystkie wyświetlenia i subskrypcje. W tym roku oddamy w Wasze ręce jeszcze jeden odcinek, który zakończy pierwszą serię cyklu o życiu codziennym. Tym niemniej już teraz chcemy Wam życzyć wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. I oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku chcemy serdecznie pozdrowić panów Artura Kawalca, Piotra Luberę, Pawła Łabno, Huberta Kędziorka, Adriana Martynowicza, Damiana Dziedzica, Piotra Bulicę, Rudolfa Miczkę oraz Michała Sapkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.